Na tym kanale najbardziej lubimy pokazywać Wam samochody kontrowersyjne. A dlaczego? Bo to oznacza, że są jakieś, że dzielą, że jednym się podobają, a inni ich nienawidzą. Są po prostu inne. I dzisiaj właśnie takie auto. Nowe BMW X6, chociaż nie do końca nowe, bo to wersja po liftingu, ale dokładnie tak samo kontrowersyjna jak wszystkie poprzednie generacje i jak wersja przedliftowa. No i teraz zaczynamy wyjątkowo od strony, ponieważ to jest ta najbardziej kontrowersyjna część BMW X6. Natomiast to jest sak, przepraszam bardzo. Sak, którego wymyśliło BMW w 2002 czy 2003 roku przy okazji pierwszej X6 i to oznacza Sport Activity Coupe. Sak. Mniej praktyczne auto, no ponieważ ta opadająca linia powoduje mniej miejsca nie tylko w bagażniku, ale na tylnej kanapie, a w samym bagażniku jest tego miejsca o 70 litrów mniej w tym wypadku. 580 zamiast 650 w BMW X5. No i sam wygląd, jak patrzycie z boku, też nie jest spektakularny. Niektórym przypomina, tak jak na przykład mnie, stękającego psa w parku. Jednocześnie jednak dostajecie więcej samochodu niż w przypadku X5, ponieważ X6 jest dłuższa od X5 o całe 3,5 cm, za co musicie zapłacić 30 000 złotych. Mówiąc krótko, więcej samochodu, dłuższy, ale mniej praktyczny w środku i w bagażniku, a to wszystko drożej. W związku z czym auto stanowi tylko 15% sprzedaży w gamie X5, X6 i X7. X5 i X7 jest znacznie więcej. No dobrze, ale przejdźmy do tego, co zmieniło się podczas liftingu. My mamy taką naprawdę grubą wersję, ponieważ jest to X6 M60i i występuje już tylko z M-pakietem, natomiast zmiany po liftingu objęły przede wszystkim reflektory, teraz które są węższe, nie mają już takich jak poprzednie BM-ki półkolistych LEDów do jazdy dziennej, tylko mają takie strzałeczki. O, tak to tutaj wygląda, nawet to zaświęcę. To są takie strzałeczki skierowane do zewnątrz, tak teraz wyglądają LEDy w BMW X6. Oczywiście pakiet M oznacza trochę inne zderzaki, trochę więcej nakładek. My dodatkowo mamy pakiet M Pro. Ten pakiet M Pro oznacza więcej Shadowline, więcej czarnego generalnie. Znaczek M tutaj to jest lakierowane i błyszczące, ale na przykład nerki są już matowe. Inne są w tym M-pakiecie Pro tutaj wloty i te szczeble do wlotów do chłodnicy, no i inaczej wyglądają końcówki, lusterka też są inne, bo mają tutaj taką łezkę, czyli typowo M-pakietowe, czarne obramowanie szyb, za dodatkowo przyciemnione szyby boczne i tylną trzeba dopłacić, chyba 4500 zł i to jest charakterystyczny też element tego pakietu M Pro, czyli rury wydechowe, które są tam schowane w środku, a to jest tylko nakładka na zderzak, nie mniej stalowa, a nie plastikowa, a rury są ukryte tam w środku. Wygląda to ładnie i schludnie, fajnie, że one nie są fejkowe, ale z drugiej strony szkoda, że to nie jest końcówka wydechu, tylko ten wydech czai się tam. Światła pozostały te same, co w poprzedniku, też nieco kontrowersyjne, przemodelowano troszkę zderzak. Tutaj zwróćcie uwagę na spoilerek, który też może być karbonowy, za dodatkowe kilka tysięcy złotych. To jest też część pakietu M. I tutaj spójrzcie, jak jest wyprofilowana z tyłu ten spoiler. On powoduje, że inaczej ma tutaj przepływać powietrze, czyli środkiem i wpadać tutaj też na tą szczerbę w tym spoilerze. To nawiązuje do tego i przepływ powietrza poprawia. Nie ma oczywiście wycieraczki, ponieważ ta szyba z założenia ma się mniej brudzić. Im bardziej pionowa szyba w SUV-ach, tym bardziej się brudzi. Im bardziej pochylona, tak jak w sedanach, czy w liftbackach, czy w coupé, to mniej się brudzi i nie wymaga zastosowania wycieraczki. To jest fejkowe. Tu nie wylatuje żadne powietrze, więc tutaj też nie wpada żadne powietrze. Podobnie jest tutaj z przodu. To są tylko plastikowe nakładki udające, że coś się dzieje, ale w rzeczywistości nie dzieje się nic. Zmiany zaszły również pod maską, ale to nie są zmiany duże, bo w poprzedniku, to znaczy w wersji przedliftowej, mieliśmy oznaczenie przy tym silniku M50i i był to 8-cylindrowy silnik 4,4 litra na podwójnym turbo. Wydawać by się mogło, że M60i to jeszcze poprzeczka wyżej. A no nie, to nie jest poprzeczka wyżej, to nie jest 10 cylindrów, to nie jest 12 cylindrów, to nie jest zwiększona pojemność, to jest dokładnie ten sam silnik, co w wersji przedliftowej, który ma 530 koni mechanicznych i 750
250 Nm w tym wypadku po lifcie. Natomiast to, co się zmieniło i dlaczego zmieniło się oznaczenie, to doszedł tutaj nam układ Mild Hybrid, czyli 12 koni mechanicznych i 200 Nm z silnika elektrycznego, ale nie dodaje się tego wprost do mocy tego silnika spalinowego, tylko ten Mild Hybrid ma ułatwiać ruszanie, pracę z trybu start-stop i żeglowanie samochodu, kiedy silnik spalinowy się wyłączy. I ja akurat to szanuję, że tutaj nadal mamy V8, bo na przykład w BMW serii 7 o oznaczeniu 760, tu możecie sobie kliknąć i obejrzeć jej test, jest już silnik 6-cylindrowy, rzędowy. I tylko 3-litrowy. Więc nie rozumiem jednocześnie trochę tej nomenklatury BMW, że tak popiętroliło to wszystko. Ja rozumiem, że tam jest E na końcu, a tu jest I to jest ta subtelna różnica, ale 760 powinno mieć przynajmniej te 8 cylindrów, a tam już mamy w tym pchewie tylko 6. To, co się tutaj nam może nie podobać, to to, że względem X6 o oznaczeniu 50i tym poprzednim, M50i, tutaj przez tę elektrykę i przez inne graty mamy aż 100 kg więcej wagi. Żeby ją nieco zneutralizować i żeby nie pogorszyć prowadzenia samochodu, no to mamy już seryjnie i standardowo nie tylko adaptacyjne zawieszenie M, ale mamy także system 4 skrętnych kół, bo tylna oś również skręca, oraz aktywny układ kierowniczy oczywiście. Felga, bo pewnie patrzycie, jaka felga, ja jebię! Jak mawiają Węgrzy. To nie jest seryjna felga. Seryjnie mamy felgi, które mają 20 cali. W poprzedniku to było 19 cali. Natomiast w naszym przypadku są to felgi, które mają 22 cale. 275 mm szerokości tutaj z przodu i naprawdę solidną tarczę tutaj wrzucono, która jest stalowa. Ceramiki nie dostaniecie nawet za dopłatą. Ta jest zarezerwowana dla BMW X6M. Ale jest i solidny zacisk, i solidna tarcza stalowa. No dobrze, to przyjrzyjmy się teraz tej praktyczności. Pierwszy problem to próg załadunkowy. W X5 i w X7 macie burtę, czyli otwiera się klapa bagażnika i jeżeli macie coś lekkiego, przerzucacie przez burtę, a jeżeli chcecie włożyć większe, cięższe rzeczy, to sobie otwieracie burtę. Załadunek jest idealny, prościutki, fajny, przyjemny. Tutaj zobaczcie, jak wysoko jest ten próg załadunkowy. Ta wersja nie ma pneumatyki. Pneumatyka pracuje w zakresie 80 mm, 8 cm i troszkę byśmy byli w stanie to obniżyć jeszcze. Tutaj jest tak wysoko, że nie wiem, czy Urus da radę wskoczyć. Urus, chodź. Hop, trudno, hop. O Jezu, to na agility jakieś musimy, mordo, iść. Taka ciężka berneńska tusza i wskoczyła tutaj? Zuchu mój! No, ale to jest zasługa tylko i wyłącznie psa tego, jak jest wysportowany, a nie sportowego SUV-a BMW. Plus za dodatkową przestrzeń pod podłogą, niemniej te 580 litrów to jest dokładnie też z tą przestrzenią tutaj na dole. Wejdą tu kabinówki, bo jest dosyć wysoko, wejdą jakieś plecaki. Fajnie, że to jest zrobione na teleskopie, na podnośniku. Jest sztywne. Tutaj dodatkowe miejsce się znalazło na przykład na hak wmontowany w zderzak, więc wszystko spoko. Podoba mnie się to, że kanapa jest dzielona 40, 20, 40. Nie podoba mnie się to, że składa się z tej pozycji, czyli tam trzeba daleko sięgnąć, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Co się podoba? Podoba się bardzo fajnie opracowana ta półka, która nie podnosi się jak w niektórych samochodach razem z klapą, albo nie jest roletą, tylko jest sztywną, porządną półką i jak chcecie włożyć większe rzeczy, to po prostu robicie jeden ruch ręki i faktycznie to składacie. Możecie to oczywiście też wyjąć. To bardzo praktycznie fajne rozwiązania. Gniazdo 12 V jest. Są jakieś taśmy, które przytrzymują Wam reklamówki albo mniejsze przedmioty, żeby się... Tutaj miejsca to... Jest na takie dwie walizy. Zostaje jeszcze go trochę na górze, zostaje go tutaj sporo z przodu, więc można rzeczywiście się zapakować. A jak to wyjmiemy, to jedno pytanie się rodzi. Czy zamknie nam się klapa bagażnika, gdybyśmy chcieli takich walizek przewieźć jeszcze więcej? Czyli na przykład trzecią dużą i jeszcze tutaj jakieś plecaczki. Bardzo dobrze. To najpierw tutaj. Powiem Wam, że taka trochę dziwna tutaj jest ta pozycja za kierownicą, bo tu, gdzie trzymam stopy, jest dosyć spionizowane to miejsce, więc tak siedzę, tak dziwnie tutaj się siedzi, tak bym powiedział. I wysoko, i jakoś jest takie poczucie niewielkiej ilości przestrzeni, jak na tak wielkiego SUV-a. Tutaj jeszcze jest tak wyoblona ta część, która jest przed schowkiem pasażera, więc żeby mi było naprawdę bardziej komfortowo, no to muszę, tak,
Jak tak usiądę, to już trochę lepiej. Czyli dalej musiałem się po prostu odsunąć. Pytanie, jak teraz będzie za mną? No jak na coupé to dużo miejsca, ale jak na SUV-a to mogłoby być go zdecydowanie więcej. Nad głową przede wszystkim ta nisko opadająca linia dachu powoduje, że ja już tutaj siedzę przykurczony i walę głową w tę piękną alkantarę, która jest na podsufitce. Spektakularnej ilości miejsca na kolana też nie mam, jak na tak wielkiego SUV-a. Na szczęście mogę wsunąć stopy pod fotel pasażera, tego siedzącego z przodu. Nie ma niestety nawet regulowanego oparcia kanapy, żeby można je było bardziej spionizować albo bardziej pochylić, nie wspominając o tym, żebyśmy mogli przesuwać siedzisko. Pod względem takiej praktyczności tego typu rozwiązań to jest to po prostu zwykły samochód na poziomie segmentu D, a może nawet w niektórych przypadkach segmentu C. Klimatyzacja dwustrefowa tutaj z tyłu, dla 2 stref oddzielnie, ale teraz nie mogę nią sterować, bo jest włączony samochód wentylacji postojowej i tutaj niczego nie zmienimy w tym momencie, ale normalnie podczas jazdy, jak tam się aktywuje możliwość sterowania klimatyzacją z tyłu, to spokojnie można tego używać. To fajne rozwiązanie, ponieważ tutaj mamy gniazdo USB-C, a jednocześnie można sobie akcesoryjne uchwyty do tabletów dokupić. Tutaj jest oczywiście drugie takie gniazdo. Trzeciego i czwartego już nie ma. Jest natomiast gniazdo zapalniczki, do którego można też sobie podłączyć dodatkową ładowarkę przecież do urządzeń elektronicznych. Podłokietnik. Tak się otwiera ten trzeci. Fajne, szybkie, proste rozwiązanie. Tu cup holdery i schowek. Nie rozumiem nigdy, dlaczego zabrakło tutaj tego kawałka materiału, który kosztuje 50 groszy, filcu, żeby to wyłożyć i żeby na przykład telefon, jak położymy tutaj, to nam nie tańcował, tudzież jakikolwiek inny przedmiot. W naszej wersji mamy też pasy z takimi kolorowymi przeszyciami, natomiast nie jest to standard. Tak samo jak standardem nie jest akurat ta tapicerka i takie fotele z tymi rąbami i o trochę innym kształcie niż standardowo dostaniecie. Tutaj, czyli we wnętrzu, zmieniło się zdecydowanie najwięcej, jeżeli chodzi o stylistykę. Szkoda tylko, że dostała wnętrze X6 dokładnie takie samo jak inne samochody z gamy BMW. Strasznie się upodobniły do siebie. Już nie ma tutaj nic innego, nic oryginalnego. Gdzieś tam twierdzą, że jakiś LED się tutaj świecący boczny pojawił, coś takiego, ale wsiadacie i równie dobrze moglibyście wsiąść, nie wiem, do zwykłej piątki, do X5, moglibyście siedzieć w X7 i ze środka nie poznalibyście w ogóle, w czym aktualnie jesteście. Karbon nie jest niestety w standardzie, trzeba za niego dopłacić chyba 5 albo 6 tysięcy złotych, ale wygląda obłędnie. Taki polakierowany, błyszczący, prześlicznie. Standardem nie są też te szklane powierzchnie, bo to nie jest piano, tylko to jest szkło i niestety też za to trzeba dopłacić. Natomiast nie trzeba dopłacać za to, czyli obicie sztuczną skórą, czyli tym Sendatekiem, czy jak to tam się nazywa, tej górnej części deski rozdzielczej. Wygląda to bardzo ładnie i bardzo estetycznie. Śliczna jest tutaj w naszym wydaniu ta alkantara, która pokrywa absolutnie całą podsufitkę, słupki, a nawet osłony przeciwsłoneczne. Dach ma tutaj te wbudowane diody, które świecą w nocy, niemniej też wymaga dopłaty. 2 ekrany zakrzywione pod szkłem, wszystko wygląda jak jedna całość, natomiast ten ma 15 cali, ten ma 12 z kawałeczkiem. Zegarów nie możecie tutaj niczego nakombinować. Jak zrobicie sobie nawet sport, to one jedynie zmieniają delikatnie kolorystykę i tutaj pokazuje się obrotomierz, bo w każdym innym trybie, o teraz się zmieniły, jak jest komfort, i teraz też jest trochę inny kolorek, ale układ ich jest taki sam i tutaj niewiele można niestety zmienić. Już przy samym ruszeniu czuć, że ta elektryka tutaj, ten mild hybrid, który ma tylko 12 koni, ale 200 Nm, w ogóle jakiś absurdalny wynik, 12 koni i 200 Nm, no ale to mają do siebie silniki elektryczne, że tam można sobie tym sterować. Działa naprawdę fajnie. Jak się zatrzymacie i praktycznie silnik jest wyłączony, on od razu rusza. W ogóle ten start-stop tutaj jest niewyczuwalny. Dodatkowo silnik spalinowy, jak się załącza, to jest tak cichy, tak dobrze wygłuszony, że macie wrażenie, że jedziecie elektrykiem. Kilka razy mi się zdarzyło, że go włączyłem i musiałem go wyłączyć za chwilę od razu i znowu włączyć, bo nie byłem pewien, czy mi się uruchomił za pierwszym razem. Więc naprawdę działa mega cicho. To odpalanie, żadnych wibracji, żadnego dźwięku, nic, zero. Jeżeli chodzi o zawieszenie, bo teraz wjeżdżamy na płyty, to przekonstruowano je względem zwykłego X6, to znaczy są tutaj na przykład grubsze drążki stabilizatora, trochę inaczej jest zestrojone, no jest tutaj to zawieszenie M, czyli teoretycznie ciut obniżone i sztywniejsze, niemniej i tak jest
naprawdę bardzo, bardzo komfortowo. Dużo bardziej komfortowo niż w tych prawdziwych wersjach M X6 i X5, bo testowaliśmy kiedyś X5, o tutaj sobie możecie kliknąć i tam narzekaliśmy na to, że jest strasznie sztywna i twarda. I te SUV-y BMW z literką M mają niestety do siebie to, że są okropnie sztywne. Tutaj jest zdecydowanie postawiony nacisk na komfort, na to, żeby ten samochód dobrze wybierał nierówności, żeby zapewniał Wam trochę spokoju po prostu w trakcie jazdy. Standardowo to wyposażenie ma funkcję Dynamic Damper Control, więc odpowiednio sobie sztywnością steruje tych amortyzatorów. Natomiast możecie też dokupić sobie zawieszenie M Professional. Wtedy jeszcze dba o to, żeby minimalizować ruchy poprzeczne samochodu, czyli zapobiegać takiemu większym przechyłom w zakrętach albo przy hamowaniu czy przy przyspieszaniu. Tutaj w naszym egzemplarzu tego nie ma, ale powiem szczerze, że chyba jest to zbędne, tak na dobrą sprawę. Już i tak seryjnie macie tutaj ten adaptacyjny układ kierowniczy, tę skrętną tylną oś i możecie mi wierzyć, że naprawdę to działa. Nawet najdrobniejszy ruch kierownicą dzięki tej skrętnej osi i temu aktywnemu układowi kierowniczemu powoduje, że ponad dwutonowe auto, grubo ponad dwutonowe, długie na ponad 5 metrów, jest zwinniejsze niż niejeden hatchback. Naprawdę, to jak on się łamie w zakrętach, nawet w takich, w które dynamicznie wchodzicie, to jak na taką lochę, podkreślam, jak na taką lochę, naprawdę robi wrażenie. To, co w nim urzeka, i to mówię z doświadczenia 5 dni, które z nim spędziłem i 1000 kilometrów mniej więcej, które przejechałem, to taki spokój bijący od tego samochodu. Mimo że macie 530 koni mechanicznych, to ani razu ja nie pojechałem tutaj w trybie sportowym, bo on idealnie nadaje się do jeżdżenia w trybie komfortowym. Idealnie po prostu. No, zobaczcie, wyłączył sobie teraz silnik w tym trybie komfortowym, jak jesteśmy. Chłodzi tylko klimka, znaczy klimatyzacja, nie chłodzi klimka, tego klimka, tylko klimatyzacja, nie Adama. Zobaczcie, uwaga, będziemy ruszali. I cyk, on od razu sobie jedzie. Zwłoka dosłownie milisekundowa, nawet w sekundach się jej nie mierzy. Niemniej, mimo że jest spokojny, mimo że nie ma w ogóle w sobie tej takiej agresji drogowej, że zachęca jak inne BMW, wciśnij ten gaz, wciśnij, nie, on w ogóle nie zachęca, to jednak jak mu mocniej tam przydusicie ten pedał gazu i to tak jakoś niespecjalnie super mocno, to czujecie, że on od samego dołu na tym momencie obrotowym pięknie zaczyna przyspieszać, delikatnie wtedy zaczyna burczeć ten silniczek tak przyjemnie, ta V8 z przodu, no wszystko jeżeli o to się zgadza. Do wersji M nie zamówicie trybu offroadowego, ale my testowaliśmy X6 przed liftem, która miała tryb offroadowy, zabraliśmy ją w teren, więc tego nie będziemy zabierali. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak sobie BMW X6 radzi w terenie, to proszę, o, tutaj możecie sobie kliknąć. Dodatkowo tam była wersja z dieslem, więc coś kompletnie innego niż to, co mamy tutaj. Generalnie to jest taki samochód, o którym paradoksalnie nie ma co mówić i co opowiadać, jeżeli chodzi o jazdę, bo ona jest po prostu stonowana, spokojna w takich warunkach, taka jak być powinna w samochodzie, który kosztuje wyjściowo 570 000 złotych, a nasz egzemplarz 750 000. Tak, nie przesłyszeliście się, tyle teraz kosztują samochody. Wersja podstawowa z dieslem 30D kosztuje chyba 420 albo 430 000 złotych. Z 6-cylindrowców rzędowych został jeszcze benzynowy, ten słynny B58, jest też taka wersja. 4-cylindrowego silnika nie ma ani jednego, na szczęście, no bo już jednak to klasa samochodu taka, która powinna gardzić 4 cylindrami, jeżeli mam być zupełnie i całkowicie szczery. A teraz sobie wjedziemy na trasę ekspresową i zobaczymy, jakie to będzie to spalanie tutaj, ale ładnie. Teraz właśnie w takich warunkach czuć pięknie tę skrętną tylną oś. O, lubię ten dźwięk. Jak on wchodzi na te wyższe partie obrotów, tam około 3000, to taki jest przyjemny ten pomruk tej V8. W ogóle nie męczący. On raczej nadaje charakteru, jest taki miły dla ucha. I zobaczcie, jakie tu jest wyciszenie. Jak on sobie dojedzie do tych 120. O! No nie? Cisza jak w krypcie cementarnej. Zużycie paliwa? No musicie się liczyć przy naprawdę spokojnej jeździe, takiej spokojniutkiej 120 na godzinę, że będzie to 9 litrów. Jak jedziecie 140, to już będzie to powyżej litrów 10, nawet bardziej 11. A taka zmiana, taka jazda nawet nie tyle dynamiczna, co zmienna, w sensie hamowania, przyspieszenia, troszkę wyższe prędkości, 150, 160, 13 litrów w ogóle nie wyjęte. Najlepszy wynik, jaki udało mi się uzyskać, to naprawdę emerycka, spokojna jazda bocznymi drogami do 90 na godzinę, to jest 10 litrów. Natomiast z doświadczenia wiem, że większość kierowców i przy normalnej jeździe
to będzie 12-13 na spokojnie. Z palcem w pompce. No dobrze, jesteśmy w naszym tradycyjnym punkcie pomiarowym. Uruchamiamy Dragiego. Jak jeszcze raz ktoś napisze do mnie prywatnie albo w komentarzu, jakiej aplikacji używamy do pomiaru przyspieszeń, to pojadę i zamorduję osobiście. To nie jest tylko aplikacja, tylko to jest urządzenie z GPS-em i z GLONASS-em. Można sobie kupić na Allegro, 700 zł kosztuje. Pomiary przy pomocy samej aplikacji byłyby nieprecyzyjne. 4,3 sekundy, tyle według producenta temu kolosowi zabiera przyspieszenie do setki. 530 koni, 750 Nm katapultują go błyskawicznie do tej prędkości. Co ciekawe, jest to czas tylko o 1/10 gorszy niż czas poprzedniego X6M. Dobra, wyłączona kontrola trakcji, tryb Sport Plus, uwaga. Jezu! 60. Ale jakie szarpnięcia! 100. Okropnie brzydko szarpie skrzynia biegów. Nawet jest lepiej niż podaje producent. 4,27. Ja! A 4,3 podaje producent. No naprawdę nieźle. Ale strasznie brzydko zmienia skrzynia biegi. Nawet... 100. No i proszę bardzo. 4,30. Czyli 2 starty z rzędu i fabryczny wynik. Świetnie. Natomiast wracając do tej skrzyni biegów i tych szarpnięć, to w zasadzie nie chodzi o samą skrzynię biegów, bo te szarpnięcia są jak w każdym innym ZF-ie 8-biegowym. Ona po prostu ostrzej zmienia biegi i samo to w sobie jest fajne i przyjemne, ale tylko w autach, które nie mają takiego miękkiego zawieszenia. Tutaj nawet w trybie sportowym każda ta zmiana powoduje dodatkowe bujnięcie nadwozia i jest to strasznie nieprzyjemne, bo macie wrażenie, że po prostu jakbyście motorówką na fali podskakiwali. Jednak w tych X6 i X5M tam jest dużo sztywniejszy ten zawias i to jest zminimalizowane, całkowicie w zasadzie wyeliminowane. No tutaj to jednak komfort. No po tym, co się teraz wydarzyło, to w sumie ja już mogę zrobić podsumowanie tego samochodu, bo dokładnie to przyspieszenie i to bujanie utwierdziło mnie w przekonaniu, że to auto jest po prostu bez sensu. Po pierwsze, bez sensu jest X6 samo w sobie, moim zdaniem oczywiście skromnym. Owszem, rozumiem, że niektórym może się to nadwozie, ten stękający pies z tyłu podobać. Problem polega na tym, że macie mniej za więcej. 30 000 złotych za mniejszy, mniej praktyczny bagażnik, gorsze, już nawet nie chodzi o samą pojemność, ale nawet o użyteczność, o praktyczność jego zastosowania. Mniej miejsca z tyłu, przede wszystkim nad głową. No mówię, dostajecie mniej za więcej i kontrowersyjny wygląd. Jeszcze bardziej bez sensu jest X6 dokładnie w tej wersji, czyli M60i, bo o ile już potrafię zrozumieć, że ktoś chce kupić sobie X6, bo mu się podoba, to już nie rozumiem, dlaczego miałby kupić ją w tej wersji. Ponieważ X6M będzie już naprawdę sportowym samochodem, owszem, z mega sztywnym zawieszeniem, ale nie będzie robiło Wam jakiegoś bujania. Będzie się po prostu solidnie trzymało drogi w każdych warunkach i wtedy będziecie mogli liczyć na te doznania sportowe. Natomiast tutaj w M60i za dużo mocy, za dużo newtonometrów, za duże spalanie, za dużo wszystkiego względem tego, co oferuje to auto. Ja rozumiem, że przyjemnie jest sobie, poszpanować i przyspieszyć, ale na Boga, ile razy to zrobicie? To samo dokładnie zrobi BMW X6 30D albo 40D. I 30D i 40D z Warszawy do Poznania dojedziecie dokładnie w takim samym czasie, co M60i. I jego, i ich nie zabierzecie na tor, bo one się do tego nie nadają, do tego się ewentualnie nadaje tylko X6M. To jest taki, to nawet nie jest krzykacz, taki, że wiecie, że przynajmniej o kurna, M60i to pewnie brzmi i to naprawdę zapierdziela. Nie, to w ogóle nie widzę sensu akurat dla tej wersji w tym samochodzie. Jeżeli popatrzycie na jego tyłek i stwierdzicie, tak, duża pupa lubię, jak Kim Kardashian bierę, to bierzcie, ale bierzcie w wersji 30D albo 40D. Zaoszczędzicie przynajmniej 100 000 złotych, ponad 100 000 złotych, a będziecie mieli auto, które spala Wam do 10 litrów, które jeździ naprawdę w normalnych warunkach tak samo cicho, tak samo szybko, tak samo komfortowo, ale będziecie nim dojeżdżali dużo dalej niż Ty.